Cześć, motovoyager.pl, Dawid po tej stronie i dzisiaj garść porad na temat tego, jak przygotować siebie i motocykl do jazdy zimą. Zatem po kolei, aby nie przedłużać. Jak należy przygotować motocykl do jazdy w sezonie zimowym? Otóż nie ma specjalnego przepisu. Motocykl musi być sprawny, warto mieć zdrowy, świeży, naładowany akumulator, tak aby mieć pewność, że niskie temperatury nie zrobią Wam niespodzianki i nie skończy się to tym, że próba uruchomienia motocykla niestety się nie uda. Co jeszcze? Opony zimowe. Temat, który powraca regularnie. Dużo osób pyta o opony zimowe do motocykli. Tym bardziej, że na rynku pojawiły się opony motocyklowe z oznaczeniem M+S. Niestety bardzo często to nie są opony zimowe sensu stricte. To oznaczenie pojawiło się kilka lat temu na oponach, szczególnie takich powiedzmy dualowych, przeznaczonych do dużych turystycznych motocykli enduro. Na przykład opony typu TKC 80, bardzo popularny wybór wśród właścicieli GS-ów, Karu 4, które mam na swoim motocyklu. One również mają oznaczenie MS. Tylko tyle, że to nie sprawia, że te opony są zimowe. To oznaczenie pojawiło się tylko i wyłącznie z powodu zawirowań legislacyjnych w Unii Europejskiej. Pisaliśmy już o tym na naszym portalu, więc zainteresowanych odsyłam właśnie tam. Znajdziecie więcej informacji na ten temat i dowiecie się z tego artykułu, dlaczego to oznaczenie jest na oponach i dlaczego nie należy się nim posiłkować. Co jeszcze warto wiedzieć o przygotowaniu motocykla i wyposażeniu motocykla do jazdy zimą? Warto zadbać o to, aby Wasze dłonie były osłonięte. Przydadzą się plastikowe handbary, przydadzą się umówki, które może nie wyglądają zbyt pięknie, ale naprawdę spełniają swoją funkcję. Jeżeli macie dodatkowe oświetlenie, zadbajcie o to, aby było sprawne. W zimie widoczność jest fatalna, więc najczęściej fakt, że Wy będziecie bardziej widoczni, znacząco przełoży się na Wasze bezpieczeństwo. Szczególnie, że kierowcy samochodów w okresie zimowym są raczej nieprzygotowani na spotkanie z motocyklistą gdzieś na trasie. Czy jazda zimą może zaszkodzić motocyklowi? Tak. Jazda zimą może zaszkodzić. A dlaczego? Dlatego, że w lecie najgorsze, co może spotkać Wasz motocykl, to jest deszcz. W zimie to, co może spotkać Wasz motocykl, to jest deszcz, śnieg, gołoleć, przymrozek, marznąca mrzawka i najgorszy z możliwych czynników, czyli to wszystko doprawione sporą dawką soli kuchennej, której służba drogowa używa do tego, aby utrzymywać drogi w czystości, aby walczyć z oblodzeniem. I niestety ta sól może przyspieszyć korozję niektórych elementów, ta sól może uszkodzić chromy na Waszym motocyklu, ta sól może uszkodzić lakier na Waszych owiewkach. Jeżeli taki roztwór solanki dostanie się do łożysk, to oczywiście też nie przełoży się to na ich zwiększoną żywotność. Pamiętajcie proszę o tym, zanim wyruszycie jak na jakieś zimowe wojaże. Dla tych wszystkich, którzy wzruszają ramionami, mówią, no w porządku. Jeździłem przez kilka godzin, Dawidzie, może te drogi były posolone, ale to nie szkodzi. Pojechałem później na myjnię, opłukałem motocykl, odstawiłem na parking, odstawiłem do garażu, wszystko będzie ok. No nie do końca, to zależy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli parkujecie motocykl w garażu, gdzie panuje temperatura w okolicy 0 stopni, nie ma ogrzewania, lub parkujecie motocykl na przykład na parkingu publicznym, pod chmurką, jak to się mówi, to ta woda, która znajduje się na Waszym motocyklu po myciu, znajduje się w łożyskach, w zakamarkach, znajduje się na lakierze, pod lakierem, ona oczywiście zamarznie. Zamarznie i niestety może się to skończyć tym, że przełoży się to na szybsze zużycie wielu elementów eksploatacyjnych. Może się też przełożyć na to, że uszkodzi lakier i naklejki na Waszych motocyklach. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jakakolwiek wilgoć dostanie się pod lakier, załóżmy, że macie drobną ryskę na lakierze, na klarze, który jest na Waszych owiewkach, ryska, która jest niemal niewidoczna gołym okiem, tam dostaje się wilgoć, ta woda, która tam się dostała, zamarza i oczywiście powoduje taki brzydki efekt łuszczycy, który często można spotkać na wielu starszych motocyklach i samochodach. Niestety mycie motocykla zimą może taki efekt bardzo, bardzo mocno spotęgować. Również jeżeli Wasz motocykl jest chromowany, macie chromowane koła, to również może się przełożyć na to, że te chromy niestety dostaną i nie będą już takie piękne, będziecie musieli je poprawiać. Gołe aluminium wystawione na działanie solanki również nie będzie jakoś specjalnie szczęśliwe, więc jeżeli Wasz motocykl zawiera kilka elementów spolerowanego gołego aluminium, to również może się to skończyć tym, że niestety
Po jeździe zimą te elementy już nie będą pełniły funkcji dekoracyjnej, a będą wymagały odświeżenia. Tyle na temat motocykla. A co z Wami? Co z motocyklistami, którzy chcą wybrać się gdzieś zimą? I tutaj załóżmy, że mamy dwa scenariusze. Jeden to jest taki, że wybieracie się na kilkugodzinną przejażdżkę wokół komina. Chcecie po prostu polatać po okolicy, przewietrzyć głowę. Jak się przygotować do takiej jazdy? Ubierzcie się ciepło. Zadbajcie o to, aby ubrania na siebie zachodziły, aby nie było żadnych przerw w odzieży. Zasłońcie kark. Zadbajcie o to, aby szyja i gardło były osłonięte. Zadbajcie o to, aby ubrać się na cebulkę. Natomiast nie ubierajcie się zbyt grubo. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli założycie na siebie kilka warstw odzieży i ta odzież będzie mocno krępować Wasze ruchy, to niestety nie będziecie w stanie w pełni panować nad Waszym motocyklem. To jest takie dość oczywiste, ale jednak wiele osób nie myśli o tym aspekcie. Druga sprawa, pamiętajcie, że jeżeli ubierzecie się na tyle ciepło, że zaczniecie się pod tą odzieżą pocić, to chwilę później zacznie być Wam zimno, prawda? Ta wilgoć, która będzie na Waszej skórze, niestety będzie odbierała z niej dodatkowo ciepło i to będzie tylko potęgowało wychładzanie organizmu i niestety zaczniecie marznąć. Które elementy ciała będą najbardziej narażone na chłodne powietrze? Dłonie, stopy, głowa. To są trzy najbardziej newralgiczne części ciała, które niestety będą marzły. W wypadku dłoni pomogą grzane manetki, pomogą mówki, pomogą handbary, pomogą ciepłe rękawice. Przy czym pamiętajcie, że nie ma rękawic, które będą cudownie chroniły Was przed zimnem, nawet jeżeli producent tych rękawic stwierdził, że użył kosmicznych materiałów i astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej używają takich samych i nie marzną. No niestety astronauci najwyraźniej nie jeżdżą motocyklami w zimie i nie mieli okazji się przekonać, co dzieje się z dłońmi po 3 godzinach jazdy w temperaturach rzędu, nie wiem, -5 stopni. Na pewno przydadzą się to, co może się fajnie sprawdzić i to, co może zadziałać, to są wszelkiej maści ogrzewacze, czy to chemiczne, czy elektryczne. Dzisiaj już mamy dość duży wybór odzieży motocyklowej, funkcyjnej, która ma wbudowaną funkcję grzania. Więc to na pewno pomoże. Jeżeli chodzi o ogrzewacze chemiczne, które gdzieś wepchniecie do rękawic, pamiętajcie, że one muszą być wepchnięte tak, aby równocześnie nie krępować Waszych ruchów i aby nie przeszkadzały Wam w prowadzeniu motocykla. Jeżeli chodzi o stopy, no to tutaj jest podobnie. Stopy będą marzły, siedzicie na motocyklu, stopami ruszacie stosunkowo mało, więc no niestety będzie zimno. To, co może się przydać i na pewno pomoże Wam przetrwać jazdę zimą, to jest odzież przeciwdeszczowa. Dlaczego? Dlatego, że najczęściej jest ona na tyle szczelna, że bardzo dobrze chroni przed wiatrem. I to może zabrzmi tak trochę kontrowersyjnie, albo może zabrzmi głupio, ale wbrew pozorom, jeżeli opatulicie się w coś, co nie przepuszcza wiatru, to o wiele dłużej będzie Wam ciepło. Pamiętajcie tylko, aby tą odzież założyć na swoje ubrania, a nie pod. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jeździcie zimą i powiedzmy jest taka bardzo duża wilgotność powietrza, jest mglisto, jest tak jak dzisiaj powiedzmy, że jest bardziej jesiennie niż zimowo, to ta odzież też będzie nasiąkała tą wilgocią i w pewnym momencie zrobi się po prostu mokra i wtedy również Wasz komfort podróżowania się znacząco obniży. Jeżeli odzież przeciwdeszczową założycie jako wierzchnią warstwę, to opóźnicie ten proces znacząco i to naprawdę pomoże. Co jeszcze warto wiedzieć o przygotowaniu, o ubraniu się do jazdy zimą? Kask, pinlock. Pinlock, który bardzo, bardzo pomaga już wiosną, już jesienią, zimą również pomoże. Natomiast w bardzo niskich temperaturach on nie będzie magicznym, cudownym sposobem, który sprawi, że szyba Waszego kasku będzie zawsze przejrzysta. Po prostu przy bardzo niskich temperaturach ta wilgoć, która znajduje się w wydychanym powietrzu, ona będzie się osadzać na szybie kasku i będzie przeszkadzała w jeździe. Pamiętajcie proszę o tym i pamiętajcie, żeby mieć przy sobie coś, co pomoże Wam tą szybkę, ten wizjer przetrzeć również od środka na postoju, tak aby mieć zachowaną właściwą widoczność w czasie jazdy. Jak planować dłuższe wyjazdy? Bo krótsze wyjazdy to naprawdę tutaj nie ma czego planować. Długie wyjazdy motocyklem w zimie.
Załóżmy, że chcecie się wybrać na jakiś zlot zimowy, jest on na drugim końcu Polski, do pokonania macie kilkaset kilometrów. Jak zaplanować taką podróż i o czym pamiętać w trakcie? Po pierwsze, pamiętajcie, że dzień w zimie jest bardzo krótki i chociaż macie światła w motocyklu i możecie przecież wyruszyć wcześniej rano, kiedy jeszcze jest ciemno, a zakończyć jazdę późnym popołudniem, kiedy już jest ciemno, to jednak po zapadnięciu zmroku temperatury spadną jeszcze bardziej i będzie jeszcze chłodniej. Dodatkowo będziecie jeszcze mniej widoczni dla innych kierowców, więc raczej planujcie jazdę w świetle dziennym. Tutaj jazda po zmroku może być naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczna. Kierowcy nie biorą na nas poprawki, nie zwracają uwagi, w ogóle nie zakładają tego, że w styczniu, w lutym, w grudniu mogą na drodze spotkać motocyklistę. Druga sprawa to jest niedopuszczenie do tego, aby wasz organizm się wychłodził. Musicie zaplanować postoje na rozgrzanie się o wiele częściej niż robicie to podczas wyjazdów latem. I tutaj, jeżeli czujecie, że palce waszych dłoni drętwieją, że są skostniałe, jeżeli czujecie, że drętwieją palce nóg, to znaczy, że już jedziecie za długo i tak naprawdę już powinniście zatrzymać się i rozgrzać. Jak zaplanować sobie postoje i jak się rozgrzewać? Ciepła kawa, ciepłe napoje to na pewno pomaga, natomiast nie może być tylko i wyłącznie, nie możecie oprzeć całego wyjazdu tylko na ciepłych napojach. Wbrew pozorom termos z ciepłą kawą będzie rozwiązaniem, które pomoże tylko przez krótki czas. Dlaczego? Dlatego, że sporą część kalorii, które spożywacie w zimie podczas jazdy motocyklem, organizm zużyje na to, aby wytworzyć ciepło potrzebne do utrzymania temperatury ciała. Więc jeżeli nie dostarczycie organizmowi zapasu kalorii, no to siłą rzeczy będziecie tracić ciepło dużo szybciej. Druga sprawa, nie warto planować jakichś wyjazdów na zasadzie 1, 2, może 3 postoje w trakcie dnia, czyli zjem śniadanie w domu, zatrzymam się na obiad, a później po południu stanę gdzieś na kawę i będzie ok. Nastawcie się na to, że wyruszacie, robicie postoje na przykład co godzinę. Te postoje są zaplanowane w takich miejscach, aby było tam zaplecze, aby było tam ciepło, abyście mogli wejść do ciepłego pomieszczenia, rozgrzać się, napić się czegoś ciepłego, może przegryźć jakiś ciepły, regeneracyjny posiłek i wtedy dopiero ruszacie dalej. I najważniejszy aspekt planowania wyjazdów zimą to jest czas. Unikajcie jak ognia planowania wyjazdów na zasadzie muszę dojechać jeszcze dzisiaj. Naprawdę to potrafi być niesamowicie groźne. Tutaj w ramach takiej anegdotki kilka lat temu postanowiłem wybrać się w polskie góry motocyklem w listopadzie, pod koniec listopada. Wszystko było świetnie, trafiło się doskonałe okienko pogodowe i sam wyjazd na południe w góry był świetny. Natomiast powrót okazał się drogą przez mękę, bo przez pierwsze 300 km jechałem w takiej kompletnej śnieżycy. W takiej śnieżycy, że no na drodze leżało naprawdę dość sporo śniegu. Ja w pewnym momencie, aby w ogóle dało się jechać dalej, zacząłem trzymać się pługu śnieżnego i jechać sobie za nim w pewnej odległości, gdyż zwyczajnie nie dało się podróżować inaczej. Moim błędem było to, że nie zaplanowałem wystarczająco dużo czasu na ten wyjazd i niestety musiałem jechać, aby dojechać. Dzisiaj bym już nie popełnił tego błędu drugi raz. Druga sprawa, pamiętajcie, że w związku z planowaniem czasu na wyjazd musicie uwzględnić też to, jak nieprzewidywalna może być pogoda. I tutaj również z własnego doświadczenia. Nie tak dawno temu, również kilka lat temu, ale nie aż tak dawno, wybrałem się na Podkarpacie bardzo wczesną wiosną, a w sumie to jeszcze zimą i wszystko było świetnie. Również trafiło się doskonałe okienko pogodowe, przynajmniej w drodze na Podkarpacie. Droga powrotna 700 km w deszczu ze śniegiem. Kolejnym błędem, jaki popełniłem, to było to, że zdecydowałem się na jazdę autostradą, licząc, że uda mi się jak najszybciej pokonać ten dystans. No niestety również tego błędu bym nie popełnił. Okazało się, że zmarzłem, zmokłem. Kiedy dotarłem na miejsce szczęśliwie, to tak naprawdę już z motocykla nie zsiadłem, tylko z motocykla spadłem. Poleżałem sobie chwilę, żeby wróciło mi czucie w różnych częściach ciała i dopiero wtedy zacząłem się gramolić, aby motocykl podnieść. Nie życzę Wam tego, dlatego proszę pamiętajcie o tym,
I pamiętajcie o tym, aby przede wszystkim dbać o własne bezpieczeństwo i planować wyjazdy tak, aby z nich zawsze móc bezpiecznie wrócić. I ostatnia kwestia, to jest taka bardzo bonusowa kwestia, taka na koniec. Dużo osób, planując wyjazdy zimą, szczególnie jeżeli spodziewają się śniegu na drodze, pyta o to, czy warto zamontować kolce w oponach. Kolce w oponach to jest na polskich drogach, jeżeli dobrze pamiętam, rozwiązanie, które nie jest zalegalizowane, więc te kolce w oponach, no niestety legalnie na nich nie pojedziecie, natomiast w praktyce zdarza się, że niektórzy wożą ze sobą kolce, bo one są w postaci takich małych wkrętów, wożą je ze sobą i dojeżdżając na miejsce, na przykład w góry, gdzie na drodze już leży ubity, ujeżdżony śnieg, tam dopiero szukają kogoś, kto będzie miał wkrętarkę lub wyjmują wkrętarkę z plecaka, wkręcają kolce w opony i dzięki temu są w stanie dojechać dalej. Natomiast pamiętajcie, że kolce na drodze, która nie jest pokryta śniegiem, mogą powodować taki dziwaczny efekt uślizgiwania się. Prawda? To jest jednak metal i metal średnio sprawdza się, jeżeli idzie o współczynnik tarcia metal-asfalt. To tak średnio działa, więc pamiętajcie, że kolce sprawdzą się tylko tam, gdzie faktycznie jest śnieg, natomiast nie sprawdzą się na asfalcie. I tak samo nie pomogą Wam opony terenowe, bo to też jest taki mit związany z jazdą w zimie. Założę opony, które mają duże kostki, no to one będą świetnie się sprawdzały w czasie jazdy zimą. No się będą dobrze sprawdzały tak długo, jak długo będziecie jechać w kopnym śniegu. Przestaną się sprawdzać w momencie, kiedy na drodze pojawi się oblodzenie, bo wtedy nie będą sobie radziły dokładnie tak samo, jak wszystkie inne motocykle. A tymczasem to wszystko z mojej strony. Podzielcie się w komentarzach Waszymi doświadczeniami z jazdy zimą. Jeździcie zimą, lubicie jazdę zimą, planujecie jakieś zimowe wyjazdy w tym roku, jakieś zloty, jakieś spotkania. Czy rozpoczęliście już sezon grzewczy, czy nie? Sekcja komentarzy jest Wasza. Pozdrawiam, motovoyager.pl, Dawid, cześć.